Witajcie kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na sklepy używane. Jest gorąco, jak w piekle, ale damy radę. Zapraszam na przegląd półek. Takiej paterki to ja jeszcze nie widziałam, Wam powiem. Jest walnięta. Tu walnięta, tu walnięta. Widzicie? Tak najlepiej sprawdzać, bo tak nie widać. To się tak chowa. I nie widać niestety. Szkoda. Bardzo ładna taka. Zielona. Co tu jeszcze jest? Blaj Crystal WMF za 50. Tu się schował taki koszyczek za euro 50. Muszę być cicho troszkę, bo jestem sama w sklepie, kompletnie sama. Za euro 50 IKEA. One chyba też droższe nie są, to powinny być tutaj tańsze, nie? Tak mi się wydaje. Co tu jeszcze jest? No jest tu parę takich paterek. Każda inna. Tu mamy takie do espresso. To jest chyba chińska, bo po chińsku pisze. Tu mamy taki piękny cebulowy kubek. Duży kubek chyba do piwa Huchenreuta za 9,50. To już chyba widziałam kiedyś. Były. Tu mamy piękne talerze. Zobaczcie, jakie piękne. Kala po euro 50 sztuk. A tu mamy takie paterki. Też kala za 6,50. Bardzo ładne. I to jest chyba ta sama seria. Tak, ta sama seria. Czyli cały serwis był, a raczej jeszcze jest. Co tu jeszcze mamy u góry? Miseczki, nie miseczki. Też nowoczesne. A to chyba jest na pierścionki, jak myślicie? Tak mi się wydaje. O, ta jest piękna, zobaczcie. Co to jest? Eschenbach, ale jaki ładny. Piękna. I tu jest 2,4 na 6 osób. 19,50. Bardzo ładny zestaw. I bardzo dobrze zachowany. Tutaj mam jeszcze takie kobaltowe. Nie wiem na co to, na herbatę chyba. Taki mały dzbanek, 2,50. Tak to wygląda. Dalej są te filiżanki Eschenbach. To chyba bratki są, tak, to są bratki. Po euro 50. Tu mamy jeszcze tego Rosenthala. Biała Maria. Taka klasyczna za 4,50. Tu mamy jakąś taką nowoczesną. Tak nie było chyba ostatnio. Zeltman Weiden. Euro 50 sztuka. Aha. Jest talerzyki małe. Co tu jeszcze jest? Jakieś talerze. Arzberg za 2,50. Tutaj mamy Eschenbach 4,50. Tu u góry są jeszcze takie. Myślę, że to są podstawy pod kwiatka raczej. Tak mi się wydaje, 4,50 niesygnowane są dwie takie. O. 4,50 sztuka.
To są takie, jak to się nazywało, nie salaterki, tylko, no nie pamiętam, teraz sobie nie przypomnę, euro 50 sztuka na herbatę chyba. Tu mamy Arkorok. Ja już takie mam. Euro to jest bardzo dobra cena za sztukę. Bardzo dobra. O, tu mamy taki fajny dzban. Na przykład na kompot. Bardzo ładny. No tu jeszcze mamy taki wazon. Ile kosztuje? Chyba bezcennie, 9,50. O, taki. A tu mamy takie ładne, chciałoby się rzec, do picia czekolady bądź kakao. Całkiem być może, że są. Jest ich tutaj 3, widzicie? 3 są takie, o, po euro. Ładne. To wygląda trochę jak ten mój serwis z Thomasa, ale to nie jest Thomas. Bauschor się nazywa, za euro 50. Ładne takie puzderko. Trochę wygląda jak Delft, ale tylko troszkę. Po 50. A wiecie co to jest? Już jestem trochę późno, już jest dużo ludzi. 2 euro. To się chyba jakoś nazywa chwościki. Czy jakoś tak? Nie wiem. Nie pamiętam chyba tej nazwy do końca. Ale pewnie mi powiecie. 2 euro. To jest do podtrzymywania chyba zasłon, prawda? Tak mi się wydaje. Co to jeszcze jest? Tu mamy pościel. O, obraz jest tutaj taki na przykład, ale on nie jest wyszywany, tylko to jest namalowane. On kosztuje 4,50. Tak szukam, wiecie, talerzy do kempingu, takich śniadaniowych, ale mają być tanie i nie jakieś specjalne. W sumie to mogą być byle jakie, bo wiadomo, że nie mają być nie wiadomo co. Ale jeszcze nic nie znalazłam w dobrej cenie. Myślę, wydaje, że tak z 50 centów za sztukę bym chciała dać nie więcej. Może jeszcze znajdę. Tutaj mamy jeszcze fajny tak. Tu pisze na tym, że to jest Brottopf albo Rimmertopf, czyli do chleba, ale do chleba to wydaje mi się, że to jest małe. 45 euro też nie jest tanio. Ale może to jest jakiś specjalny, wiecie, ja się nie znam na tym. Całkiem możliwe. Co tu jeszcze jest na tej półce? Chyba nic takiego ciekawego. Tu po 2 euro jakieś pojemniki. Tu jest taki pojemnik też po 2 euro. Tu są jeszcze takie pojemniki. Nie wiem po ile to jest, po 4. To już jest za dużo. Często można kupić nowe w takiej cenie, to bez sensu. Tutaj jeszcze mamy taką gablotę z zegarkami, ale wydaje mi się, że to jest wszystko nowoczesne. Chyba jedynie ten tutaj jest starszy. Pisze na nim Serkisow
Serki są 49,5 euro. Co to jeszcze jest? Ale ładnie mi pokazuje teraz w kamerze. To taka świnka morska tutaj z tyłu, nie? 18,50, ale firmy Sztajf. Dlatego taka droga. Mamy jakąś lalkę. Wygląda trochę na chińską, no nie wiem, może się mylę, a może nie. I tu mamy u góry aparaty. Trochę też mnie widać. Aparaty są różne. Tiffen Mesa. Nie znam się na aparatach zupełnie. Jakieś to są nie aparaty, tylko to są jakieś... Boże, nawet nie wiem, jak to się nazywa. Napiszę wam tu na dole. I tu jeszcze mamy takie Nikon. Nie no, aparaty to w ogóle się nie znam. To już wiem, jak to się nazywa. To się nazywa obiektyw chyba. To mi się przypomniało. Człowiek nie używa tych słów, nie używa, bo nigdy jakoś nie ma z tym do czynienia. To gdzieś wylatują z głowy te słowa kompletnie. Co tu mamy na tych półkach? Chyba nic tu nie widzę jakiegoś ciekawego. Co to jest? Nie wiem, powiem szczerze, co to jest. Czekajcie, mam za kamerę za mało włączoną. Cóż, tu mamy chyba jakiś świecznik od Delfta. No, od Delfta po 3 euro. Co tu jeszcze jest? To jest taki pojemniczek na... Pisze Gili. Jakoś tak, nie wiem, po francusku chyba. Tutaj w zasadzie jest dużo talerzy. Ale te są po euro. Takie jakieś, co to jest? Friesland. Ja już je oglądałam kiedyś. Te też są po euro. A ja szukam czegoś jeszcze tańszego. Te są po 2 euro znowu. Tu mamy takie też po euro. To jest Zeltmann-Walden. Miseczki IKEA po 50 centów. Tu za to mamy piękne talerze kobaltowe po euro sztuka. Bardzo ładne. Tu natomiast jest dużo talerzy, ale widzę, że takich po 50 centów to już w ogóle nie ma. Te ceny to rosną jak szalone. Te są też po euro. Te są po 30 centów, ale są malutkie. No nic, znajdę powoli. Nie spieszę mi się jeszcze. Tu mamy jeszcze jakieś kubki, ale to też wszystko byle co. Byle co. Korci mnie z tymi rączkami. Zobaczcie, jakie ma rączki. Cudowne. I to jest to Thomas, więc to jest Rosenthal też. Tu jaką mamy świecę wziąć tutaj do przodu. Ale ona chyba została przecięta, albo co? Tutaj, bo to tak dziwnie pomarszczone jest, więc być może została przecięta. Tu jeszcze mamy taki piękny kufel. 10 euro kosztuje. Hals 1580, 1665. Ta dynia jest fajna, nowoczesna, ze sklepu Depot, ale w sumie dyni nie potrzebuję. 6 euro kosztuje ta dynia. A tu jeszcze są, widzę, różne te zestawy lampek po euro za 6 sztuk, ale zostały już tylko takie zwykłe, nowoczesne. Nic tu nie ma chyba takiego. Tu mamy taki wazonik za 4 euro. Tu mamy taki talerz niesygnowany za 5. O, mamy jakiegoś aniołka. Takie aniołki potrafią być z Rosenthala. Ten jest za ciemny. To
z Rosenthala są dużo jaśniejsze, ale czas zwracać na to uwagę, bo można trafić na Rosenthala właśnie. Tu mamy jeszcze takie, zobaczcie. Też po euro za 6 sztuk, ale te dwa są mniejsze. Te dwa są większe. O, te są mniejsze. A te dwa są większe, więc to nie jest komplet. Obrazów Wam dawno nie pokazywałam. Więc zobaczmy, co tu jest. To jest ciekawe, czekajcie, bo muszę to chwycić odpowiednio. A to jest malowane nawet. Malowane, tak przynajmniej pod ręką się czuje, że to jest malowane. Ale to nie ma żadnego podpisu. Żadnej sygnatury tu nie ma. Czekajcie, z tyłu zobaczę. Też wygląda na dość nowoczesne. No nie wiem. Gdzie to teraz mam wsadzić? Piękna rama, piękna. Obraz taki sobie, ale rama piękna. W dalszym ciągu szukam jakichś talerzyków małych do kempingu albo do kampera. Jak zwał, tak zwał. Zobaczymy, czy coś się trafi. 2 euro sztuka. To jest fajne i to nawet może być bardzo stare, bo to jest emaliowane. Taki mały flakonik. Te są też po euro. Angielskie. A ta cukiernica piękna. Nie? Już Wam ją pokazywałam kiedyś. Jest to KPM.
Pokażę Wam jeszcze lampy. W sumie lampy to rzadko się u mnie jakoś tak trafiają. Ale dzisiaj jest, widzę, dużo. Ile ta kosztuje? To akurat nie ma ceny. A tutaj 25. To nie ma ceny. To 49. I ta też 49. I tu mamy jeszcze taką, ta mi się bardzo podoba. Ona jest taka bardzo rozłożysta, ale nie jest za szeroka, jeśli chodzi od sufitu na długość. I mogłaby być też do niższych pomieszczeń. Na przykład u nas, gdzie nie będzie chyba dużo wysokości między sufitem a podłogą, chociaż nie jest źle, bo w tej chwili jest 2,25, więc nie jest tak źle. Tu jest jeszcze taka. I ta kosztuje 12. Myślę, że to jest bardzo ładna. Widzicie, pamiętacie to lustro? Teraz jest po 200. Już przecenili. Ale wlazłam tu jeszcze na tyły. Zobaczyć, co tutaj jest na tyłach. Takie do lodów. Pucharki. Ale chyba nic tu takiego nie ma. To na pewno też jest Delft. Zapewne okanka za 12 euro. I tyle tu w tym miejscu. Tak, moi drodzy, wracam do domu. Jestem objuczona, jak nie powiem co. No, nakupowałam tonę rzeczy, ale zobaczycie, co naprawdę wartościowe rzeczy. Także zapraszam na zestawienie. Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki Je. Słuchajcie, ja już jestem z powrotem, gdzie mamy znowu upał, ale w domu jest bardzo przyjemnie, o tak to ujmę, przyjemnie. Nic się jeszcze nie zagrzało, więc w domu jest idealnie, nie czuje się tego upału, więc człowiek odsapnął, jak wszedł do domu i jest to jak trzeba, tak sam raz jest w domu, więc nie jest źle. Słuchajcie, co kupiłam? Dzisiaj kupiłam taki rarytas, można powiedzieć, a w zasadzie to 2, 3 nawet, może liczyć nie umiem. Słuchajcie, kupiłam 3 rzeczy, w zasadzie to 4, bo mam też parę, więc będzie z tego 4 sztuki. Co kupiłam? Słuchajcie, już Wam pokazuję. Pierwszą rzeczą jest taka piękna waza. Ciekawe, kto z Was zgadł, że ją kupuję, ale jest ogromna, no naprawdę jest ogromna. I wzięłam ją, słuchajcie, dlatego, że ona ma te złocenia naprawdę w idealnym stanie, co rzadko się trafia przy takich wazach. One jednak mają te złocenia często wytarte. Tu ma taką na środku kulkę, może ja sobie to podzielę na 2 części, żeby mi to zaraz nie zleciało. Już mi się tutaj coś ruszyło. Ten koniuszek tutaj, zobaczcie, on też jest cały złocony, tutaj się nic nie zadziało. W bardzo ładnym stanie jest ta waza, naprawdę pięknym. Ona ma też tu taki numerek z jednej strony, widzicie? Tu jest numerek, ja Wam zaraz pokażę sygnaturkę. Zobaczcie, słuchajcie, waza jest naprawdę w pięknym stanie. Zobaczcie na te uchwyty tutaj. Tu się nic nie dzieje. Tu naprawdę jest, te złocenia są cudowne. I taka, słuchajcie, zupka w takiej, ja to widzę, wierzcie, barszcz czerwony z uszkami w takiej wazie. Cudownie wygląda, naprawdę. Ja już ją raz widziałam któregoś razu, chyba za 2 tygodnie temu i nie sprzedała się, widzę. No tak mi chodziła po głowie, ale myślałam, że może ją przecenią albo coś takiego. No i przecenili dzisiaj. Wcześniej kosztowała, w sumie to nie pamiętam ile, ale dzisiaj kosztowała 6 euro. O, tutaj macie jeszcze cenę, 6 euro jest to, słuchajcie, Thomas Bavaria, a Thomas to jest jakby grupa Rosenthal, więc jest to, bardzo często trafia się w ogóle
takie produkty, gdzie pisze Thomas, które identycznie wyglądają jak Rosenthal, bardzo często. Także no, tak jakby się Rosentthala miało. Więc warto, one są trochę tańsze zawsze, a są jednak jakości Rosentthala, więc warto. Myślę, że fajny zakup. O, piękna. Myślę, że piękna. Dobra, słuchajcie, drugą rzeczą jest taka prosta rzecz, ale wzięłam ją dlatego, że lubię niebieskie rzeczy, niebieską porcelanę. Niebieska porcelana jest często z Anglii, często z Delfta porcelan. W zasadzie to jest fajans, a nie porcelana, ale obojętnie. Często się mówi porcelana holenderska bądź porcelana angielska, chociaż nią nie jest, ale to tak się mówi po prostu. Nieraz się z tym spotykam, to nie jest żaden jakiś błąd. I tu też jest napisane, że Delft Blau, ręcznie malowane, made in Holland. Wzięłam go, bo jest też w idealnym stanie, kosztował tylko €50. Nie wiem, czy ktoś się pomylił, czy po prostu taka cena miała być, a jest po prostu, nic tu się nie dzieje, jest bardzo ładny. Zobaczymy, czy zostanie za mną na ten dzisiejszy moment, nie wiem jeszcze, ale tak jak mówię, ja lubię ogólnie niebieskie motywy na porcelanach, więc całkiem możliwe, że gdzieś mi posłuży. I ostatnią rzeczą, słuchajcie, i to są perełki. To są takie perełki, że w sklepie nie do końca wiedziałam, co to jest, a natomiast posprawdzałam to sobie w domu ale wiedziałam, kurczę, że mam takie oko do takich perełek, do takich rzeczy, które gdzieś tam mogą być droższe, że wiem na pierwszy rzut oka przeważnie, że coś jest wartościowe bardzo. I tak było właśnie z tymi lampami, które kupiłam. To są dwie lampy. One tak wyglądają. Nie wiem, czy to będzie dobrze, bo się za bardzo świeci ten środek. Tak trochę boczkiem pokażę. One obydwie są, bo ja mam dwie takie same. O, dwa takie kinkiety i bardzo dobra jakość w ogóle, bo wiecie, mosiądzowi nierówny jakby. Można zobaczyć bardzo ładną lampę, ale mosiądz jest taki sobie. Nie do końca jakościowo, a ten jest naprawdę piękny. On jest tak wyprofilowany. Zobaczcie, jak on jest równiutki. To nie jest byle co, to jest coś zrobione przez kogoś naprawdę taki kunszt, nie? Natomiast nie ma to żadnej sygnaturki, ale ja to znalazłam. Tu ma też 12 euro cenę. Na jednym była 12, na drugim była 15 euro. Nie do końca mi się podobają, wiecie, to tutaj. Zdejmij sobie tą żarówkę, zobaczmy, co jest pod spodem. Aha, tylko taki, widzicie, takie coś wyciągane, nic więcej. W każdym razie jest to Art Deco, lata 30. Końcówka 30, coś mniej więcej w tym sensie. Ja to znalazłam na niemieckiej stronie. Wkleję Wam to zdjęcie, ile one, nie wiem, czy tam jest para, czy tam jest jeden, teraz nie kojarzę. W każdym razie, ile kosztują ogólnie na tej stronie. To jest taka droga strona. Ogólnie to jest droga strona, więc może się okazać, że one nie są tak dużo warte, natomiast, że są więcej warte niż 10 euro za sztukę, bo tyle zapłaciłam, to na 100%, nie? Myślę, że są też bardzo, bardzo ładne. Wyjątkowe są, myślę. I one mają też tu u góry, słuchajcie, takie orzełki. Także, aha, zapomniałam dodać, że są francuskie, są z Francji. Także skleję Wam tutaj, słuchajcie, to zdjęcie teraz. Także myślę, że słuchajcie, to był bardzo dobry zakup. Bardzo, bardzo dobry zakup. Myślę, że zostaną z nami i będą gdzieś cieszyć oko w domku kiedyś, jak już go wyremontujemy. Wiecie, takie zakupy od czasu do czasu do naszego domku, myślę, że oszczędzą nam za jakiś czas takich zakupów drogich, bo jak wiemy, słuchajcie, teraz no wszystko jest drogie i wyposażenie wyremontowanego domu kosztuje przeważnie krocie.
I tak sobie myślę, że jak od czasu do czasu coś kupię, jakiś właśnie drobiazg do tego domku, to z czasem potem kiedyś będę miała to nazbierane i nie trzeba będzie wydać mnóstwo pieniędzy. Takie mam zdanie. Myślę, że Wy tego zdania też jesteście, że lepiej coś kupić taniej niż za pełną cenę, nie? No, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko. My widzimy się, słuchajcie, w niedzielę. Będzie film z Flormarktu. A ja Wam za dzisiaj dziękuję i pa!